Nie, w planszówkę nie, daj spokój, strata czasu. Ale mogę Ci świetny serial polecić, ostatnio oglądałam, o lekarzach. Taki podobny do tego, co ostatnio leciał, tylko kręcony w Chicago. No coś ty w planszówki? Strata czasu. Ale wiesz co? Ostatnio Jessica wrzuciła nową fotę. Kurde, w tym samym miejscu wrzuciła dokładnie rok temu. Czaisz jakaś siara? Planszówki? Przecież to dla dzieci jest. Chodź zagramy w FIFA, to jest dopiero rozrywka. Czy gry planszowe są dla dzieci? Czy to jest hobby dla nerdów, dziwaków, no-life'ów? Przeszukując sieć można spotkać wiele takich opinii. Dużo ludzi pisze o tym, że spotkały ich pewne nieprzyjemności, kiedy próbowali przedstawić ludziom swoje hobby, że reagowali oni właśnie tak: no sorry, nie mam czasu, nie, to nie dla mnie, co ty, to jest dla dzieci. Jak to jest z tymi grami planszowymi? Czy faktycznie są rozrywką tylko dla najmłodszych i tylko dla stereotypowych no-life'ów, którzy tak naprawdę są stereotypem jeszcze z lat 90., a dzisiaj już praktycznie nie mają swojego miejsca w popkulturze? Sprawdźmy to, porozmawiajmy sobie o tym. Cześć, z tej strony Kuba z bloga amatorplanszówek.pl i dzisiaj ponawiamy sobie o tym, dla kogo są gry i jak zachęcić ludzi do wspólnej zabawy. Zapraszam. Jak to jest z tymi osobami, które mówią, że planszówki to strasznie dziecinne hobby i nie będą się tym w ogóle bawić, to nie dla nich? Ja mam to szczęście, że nie spotkały mnie jakieś nieprzyjemności w związku z tym, że gram w planszówki. Praktycznie wszyscy moi znajomi albo załapali bakcyla i mniej, albo więcej grają w te gry, zbierają gry, albo dzielą się na tych, którzy nie chcą zagrać, ale podchodzą z szacunkiem do tego hobby. Czasami wykazują zainteresowanie, tylko po prostu nie mają ochoty grać. W tym wypadku zauważyłem głównie dwa typy ludzi. Jedni to są tacy, którzy po prostu, jeżeli się spotykamy i mają tą trochę wolnego czasu, takie odetchnięcie od dzieci, od codziennych obowiązków, chcą po prostu usiąść, pogadać, odpocząć, zwyczajnie odpocząć i nie mają w tym czasie ochoty sięgać po coś nowego. Nie chcą się w tym momencie uczyć czegoś nowego, nie chcą siadać do czegoś, co nie znają, chcą po prostu udać się w swoją strefę komfortu ze znajomymi, zwyczajnie po ludzku pogadać. Drugi typ ludzi to są tacy, którzy są strasznie zamknięci na swoje hobby i też nie chcą się uczyć czegoś nowego. Siedzą w tej swojej bańce zainteresowań i nie wykazują zainteresowania nie tylko grami planszowymi, jako że one są dziecinne czy coś. Nie, oni po prostu nie chcą poznawać niczego nowego i siedzą w tej strefie komfortu, w której się czują dobrze i nie mają zamiaru jej opuszczać. To są jedyne dwie sytuacje, które ja zaobserwowałem, więc mam duże szczęście. Wiem za to, że sporo ludzi spotykało się z wieloma negatywnymi reakcjami dotyczącymi tego, że grają w gry planszowe i się z tego cieszą. Tutaj chciałbym, żebyście w komentarzach dali znać, jakie sytuacje was spotkały. Czy mieliście kontakt z takim negatywnym nastawieniem do planszówek? Jak to u was wyglądało? Jestem bardzo zainteresowany tym, co przedstawiciele tego naszego hobby doświadczali, próbując propagować gry planszowe. Dajcie znać w komentarzach, dlaczego niektórzy widzą w grach planszowych dziecinne hobby, ale spędzają kilka godzin dziennie przed konsolą. Dlaczego dla nich zasiąście ze znajomymi do planszówki jest stratą czasu, podczas gdy cały tydzień wałkują Netflixa bądź inne platformy streamingowe z materiałami. Co powoduje, że wśród niektórych ludzi panuje taki pogląd, że nie, gry planszowe to są właśnie dla takich nerdów i no-life'ów, to nie dla mnie, ja jestem spoko, ja idę za trendami. Podejrzewam, że jakby celebryci teraz masowo wrzucali na Instagrama zdjęcia z planszówkami, to zaraz by to się stało hobby narodowe. Tak jest ze wszystkim. Jakby Lewandowski zagrał w planszóweczkę, w domu wrzucił kilka fotek, no to zaraz wszystkie sklepy miałyby puste półki, bo by się pokończyły gry, które są. Tacy już jesteśmy, ale mimo wszystko skądś się bierze ten pogląd nerdowości gier planszowych? I tutaj
jedna rzecz, która jest odpowiedzialna moim zdaniem, to jest właśnie ten dawny stereotyp, który był wałkowany we wszystkich mediach, serialach, filmach, książkach. To osoba, która się interesowała czymś innym niż tłum, to był właśnie taki samotnik, pozbawiony życia znajomych, nieszczęśliwy, zamknięty w domu, nieumyty, mieszkający z rodzicami do 50. To jest jedna rzecz, która tu cierpi. Druga rzecz, czasami sami sobie jesteśmy temu winni, ponieważ próbując zachęcić nowe osoby do gier planszowych, popełniamy kilka karygodnych błędów. I właśnie na tym chciałbym się dzisiaj skupić, ponieważ psychologiem nie jestem, nie wiem dlaczego dana osoba może, nie znając gier planszowych, pałać do nich nienawiścią i nie, ja nie chcę, więc skoro nie wiem, to się nie wypowiem. Za to w swoim doświadczeniu zauważyłem, że zachowanie kilku rzeczy, kilku czynności podczas zarażania grami planszowymi może dać nam sukces i możemy zachęcić do nich osoby z naprawdę różnego środowiska, nie tylko tych takich stereotypowych no-life'ów. Dobra, to w takim razie jakie błędy popełniamy zarażając nowe osoby grami planszowymi? Przede wszystkim musimy mieć wyczucie. To jest nasze hobby, ono dla nas jest fantastyczne, ale to nie oznacza, że dla innych też musi być całym ich życiem, że się po prostu zakochają, zaraz odpalą serwis aukcyjny dobrze znany i zamówią kontener planszówek. Nie. Każdy jest inny, każdy ma swoje hobby, dla każdego coś innego będzie super. Jedni lubią biegać, inni oglądać seriale, inni grać na konsoli, jeszcze inni lubią wspinaczkę, pływanie, jazdę na rowerze, zbieranie znaczków. Każdy jest inny i dla każdego jego hobby będzie tym najważniejszym i najfajniejszym. Natomiast my, chcąc kogoś zachęcić do gier planszowych, nie wciskajmy na siłę tym ludziom, że to jest objawienie, od teraz ich życie zmieni się na zawsze, po prostu no miodzio, nie? Utoną w świecie fantastyki, po prostu będą mogli robić co chcą, kurczę, nieograniczone możliwości. Nie! Jeżeli nachalnie spróbujecie kogoś przekonać do gier, to macie prawie pewne, że on się do tego zniechęci, wręcz nabierze nienawiści, a was będzie traktował jako właśnie takiego nerda, który jest zamknięty na jedną rzecz i życia poza tym nie widzi. I to jest bardzo ważne, w jaki sposób zacząć namawiać ludzi do gier. Jeżeli macie swoją ulubioną pozycję, wydaliście kilka stówek na Nemezisa i chcecie pokazać znajomym świat gier planszowych, zapraszacie ich, wiecie, że nigdy w życiu w nic nie zagrali, albo kiedyś w sklepie przechodzili koło regału z Monopoly i to jest wszystko, co jest w grach planszowych, nie wykładajcie tego molocha na stół. To macie pewniaka, że jak będziecie rozkładali godzinę grę, a potem 2 godziny będziecie tłumaczyli, co się robi, a jeszcze w trakcie rozgrywki po 3 godzinach się okaże, że połowa ludzi grała źle. I tak będzie sukces, jeżeli przed rozpoczęciem zabawy ci ludzie nie wyjdą od was. Nie. Gry, jeżeli chcecie kogoś zachęcić, to trzymajcie się 2 moich wytycznych. Po pierwsze, na początek coś lekkiego. Nie możecie wyskoczyć z grą, którą będziecie po pierwsze długo rozkładali, bo co z tego, że gra ma masę pięknych elementów, jak w połowie tego jakby będziecie je wyciągać z pudełka, to wszyscy się dookoła zanudzą. Nie możecie też tłumaczyć godzinę instrukcji, bo wierzcie mi, ludzie, którzy w życiu nie słuchali o żadnych instrukcjach do gier planszowych, nie słuchali żadnych zasad, to oni się po 5 minutach wyłączą. To macie pewne, że jedna będzie opowiadać historię swojego życia, drugi weźmie i poopowiada kumplom o tym, kiedy jakie klocki hamulcowe wymieniał w swoim aucie, a jeszcze kto inny będzie pokazywał filmy ze śmiesznymi kotkami i tyle. Będziecie gadać w powietrze. Nie, to musi być coś prostego, szybkiego, łatwego, po to, żeby pokazać, że gra planszowa to nie jest turlanie kostką, przesuwanie pionka i w sumie to my jesteśmy zbędni, musimy tylko rzucać. Starczyłaby maszynka, która to robi. Nie, musicie wyciągnąć coś lekkiego, żeby pokazać, że to jest coś innego, zajmującego, że kurczę, to tu można pokombinować przy tym, o jakie fajne, a to żeby się przesuwać, to nie kulą kostką, tylko kartami zagrywam, ciekawe, ciekawe. To jest jedna rzecz, coś łatwego, szybkiego, przyjemnego, co zainteresuje
współgraczy. A druga rzecz to dostosujcie grę tematem do osób, z którymi chcecie zagrać. Jeżeli wiecie, że ktoś się czymś pasjonuje konkretnie, to dobierzcie grę z takim tematem, że ten temat go pociągnął. Nawet jeżeli zasady będą takie troszkę dłuższe do wyjaśnienia, to może ten temat to będzie to, bo ktoś, kurczę, ciekawie jak to przedstawili. Pomyślmy, tam lubię wspinaczkę górską, K2. No ciekawe, tu wychodzimy, ale fajnie to oddali, tutaj zakładanie obozu, aklimatyzacja, trzeba wejść, zejść, no ciekawe. W ten sposób ciągnijcie tą zabawę. Jeżeli wiecie, że ktoś ze znajomych nie ma nic wspólnego z grami planszowymi, ale czymś naprawdę mocno się zainteresuje, podsuńcie mu jakąś, pamiętajcie, lekką, ale grę nawiązującą do tego, co on lubi. Samo to może go zachęcić do obcowania z tą grą, a jeżeli już jedną pozna, to wtedy zobaczycie, czy taka forma zabawy dawała mu radość. Jeżeli nie, to nie ma sensu tego ciągnąć. Naprawdę, jeżeli ktoś po rozegraniu partii gry będzie całkowicie się źle bawił, dawam do zrozumienia, że to nie chodzi tam o mechanikę gry czy coś, tylko po prostu ta forma spędzania czasu mu nie odpowiada. Koniec. Nie drążcie tematu. Naprawdę, jeżeli kiedyś sam dojdzie do tego, może byśmy tam jednak w coś zagrali, spoko, wyłóżcie grę. Sami nachalnie tego nie ciągnijcie, bo taką osobę zradzicie już całkiem. Dzięki, że oglądasz ten materiał. Jeżeli Ci się podoba, to pamiętaj kliknąć czerwony przycisk subskrybuj i dzwoneczek, żeby być na bieżąco z innymi moimi materiałami. A jeżeli naprawdę Ci się podoba, to zostaw też łapkę w górę. Dzięki wielkie. Cześć. W tym kontekście ważne jest też, że jeżeli planujecie jakieś spotkanie z grupą znajomych, wśród których nie ma planszówkowiczów, a chcielibyście im coś pokazać, to po pierwsze, nienachalnie. Możecie rzucić tam, może byśmy w coś zagrali i wtedy wyciągnijcie coś takiego bardzo lekkiego, najlepiej imprezowego, ale może nie quiz, bo quiz, odpowiadanie na pytania, nie wiem, niektórzy lubią. Ja osobiście nienawidzę, jak widzę grę quizową, w której trzeba wytężać mózg, żeby sobie przypomnieć jakieś rzeczy, co mnie o nich w szkole uczyli, to mam dosyć. Nie, chodzi mi o takie rozrywkowe, niech się pośmieją. Chodzi o to, żeby dostarczyć naprawdę pozytywnych wrażeń, że osoby, które są na tej imprezie, po jej zakończeniu miały w pamięci tą zabawę, ten śmiech, że kurczę, oni tam w coś zagrali, nie pamiętają co to było, ale taki był ubaw. Oni wtedy sprawdzą inne gry planszowe, zainteresują się, przy następnym spotkaniu powiedzą, może coś wyciągniesz ciekawego i możemy wtedy brnąć. Tak samo jeżeli gdzieś pójdziecie i weźmiecie ze sobą jakieś gry, to możecie napomnieć, wziąłem jakbyście chcieli, możemy coś sobie zagrać, ale nie wyciągajcie, słuchajcie, musimy zagrać, to jest rewelacja, po prostu, kurczę, godziny przy tym przesiedziałem, gramy. Nie, miejcie przy sobie, jak ktoś się zainteresuje, wyciągnijcie, niektóre osoby poczują tak, że kurde, w sumie same chciały spróbować, fajnie się bawimy. Jak nikt nie będzie chciał zagrać, nie obrażajcie się. Są takie osoby, które po prostu przyjdą, musimy zagrać. Wieczór się potoczył inaczej. Nie szkodzi. W grach planszowych chodzi o to, że spędzać czas ze znajomymi, że się razem dobrze bawić. Jeżeli inni nie mają ochoty bawić się w ten sposób w tej chwili, to nie strzelajcie w focha. Przecież świat się nie zawalił. Zagracie sobie kiedy indziej. Luzik, bawcie się po prostu ze znajomymi. Jeżeli już wyciągniecie jakąś grę na stół, to pamiętajcie, że na was spoczywa bardzo dużo obowiązków, jeżeli siadacie z osobami, które nigdy nie grały w planszówki, które nie grały w tą planszówkę, to wy musicie zadbać, żeby zaznajomić się z zasadami. Zróbcie to na spokojnie, delikatnie w zasadzie, przedstawcie im zasady. A jak będziecie grali, to pamiętajcie, że nie gracie o złote majtki, to nie jest żaden turniej, tu nie musi być, nie musi się krewlać, ty nie musisz wygrać, ty masz przeprowadzić współgraczy przez tą przygodę, masz im ją pokazać, a nie walczyć o to, żeby za przeproszeniem zgnoić ich przy stole. Nie. Ty masz nawet poświęcić czasami pewną wygraną
po to, żeby pokazać innym, jak się mogą bawić. Graj fair play, pokazuj, że ale tu mogłeś sobie to zrobić. Jak nie wiesz co teraz, to mogę ci podpowiedzieć, że taką albo taką akcję, ta ci da to. Nawet jeśli to będzie oznaczało twoją przegraną, to co z tego? To oni mają się dobrze bawić, żeby się zachęcić do grania w te planszówki. Dlatego pomagaj wszystkim przy stole. Zadbaj o to, żeby się dobrze czuli i dobrze się bawili. Jak po godzinie grania wyjdzie, że o kurczę, tu grałem, tej zasady nie przestrzegałem, nie zauważyłem, sorry. To nie jest moment, w którym bierzesz, zrzucasz wszystko ze stołu, strzelasz w focha i wychodzisz, bo kurczę, oszukiwali. No nie, spokój, przecież nic się nie stało, to grajmy teraz tak jak instrukcja nakazuje, albo tam, nie wiem, to zagrajmy sobie do końca według takich zasad, a potem następną rozgrywkę już zagramy tak jak trzeba. No spokojnie, chillaucik, to ma być zabawa przede wszystkim. Ja wiem, że dużo ludzi ma coś takiego, że jak złapią jakieś hobby, to się tak wkręcają, że musi być po prostu pro, jestem zwycięzcą, to nie ma popuść, tu kurczę, potyczkę w Carcassonne zmienię w taktyczną batalię, w której będą się lały łzy, krew i po prostu Tak raz mieliśmy taką nieprzyjemność, nie wiem, ale raz graliśmy tak, że znajomy tak się wczuł właśnie w Carcassonne, że żona mi się popłakała. No serio, tak się na nią uwziął, tak dokładał płytki, żeby jej poutrudniać różne rzeczy, że to nie tak się bawimy. Luzik. Jeżeli kogoś zachęcacie do grania, musicie zmienić całkowicie podejście. To nie jest turniej. Jak już się nauczą i się umówicie na to, że stricte siadamy, gramy i po prostu będziemy się ciąć na noże, kto wygra ten mistrz, wtedy proszę bardzo. Ale tak, każda nowa osoba jak siądzie do gry, musi zapamiętać, że była dobra zabawa. I nie przeciągajcie rozgrywki, obserwujcie swoich współgraczy. Patrzcie po pierwsze, czy dana gra im się podoba, czy temat, mechanika sprawia im przyjemność. Jeżeli coś im tu nie pasuje, coś się nie podoba, widzicie, że źle się bawią. Tutaj przykład mojej szwagierki Gosi, która fantastycznie wchodzi na wspomniane wcześniej K2, ale tam zazwyczaj umiera i połowę rozgrywki patrzy jak my gramy i ja wiem, że z nią nie chcę w to grać. Nigdy jej nie zaproponuję, choć siądziemy, zagrajmy sobie w K2. Po prostu. Mamy koleżankę Magdę, która wkręca się w te gry planszowe teraz. Zarażam ją dosłownie nowymi tytułami. Ona jest strasznie chłonie, ale przy pierwszym spotkaniu planszówkowym, jak już byliśmy zmęczeni, na stół trafiło wsiąść do pociągu Polska. I to był błąd. Po pierwsze zagraliśmy za późno, zapamiętała, że ta gra ją męczyła. Po drugie, dodatek Polska jest taki specyficzny, powiedzmy, nie dla każdego. Trzeba było zagrać w Europę, trzeba było zagrać wcześniej. Teraz ma takie uczulenie na wsiąść do pociągu, że po prostu nie chce w to zagrać i koniec. Nie, tyle, nie zagra. Dobra, to jest taka moja garść drobnych porad odnośnie tego, jak zachęcić graczy do planszówek. Tak jak mówiłem, pamiętajcie, nic na siłę i dobierajcie gry do współgraczy. Jak początkujący, lekkie, przyjemne, najlepiej z tematem, który lubią. W ten sposób możecie ich zachęcić. Jeżeli zostawicie przy tym pierwszym kontakcie jakiekolwiek złe wrażenie, to możecie być prawie pewni, że taka osoba prawdopodobnie wtedy nabierze przekonania, że gry planszowe są dla nerdów, dla takich, co to tylko planszóweczka, nic innego świata poza tym nie widzą, całe dnie siedzą nad instrukcjami, najlepiej to jakby mogli, to by grali sami, ale muszą się z kimś spotkać, bo gry planszowe, co prawda dużo ma teraz tryb solo, ale większość to są rywalizacyjne, trzeba z kimś usiąść, to muszą, to siadają. Nie dopuszczajcie do takiej sytuacji. Dobra. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Będę wdzięczny, jeżeli w komentarzach dacie znać faktycznie, czy spotkaliście się z negatywnymi reakcjami na wasze hobby i w jaki sposób zachęcaliście graczy. Nie? Wszyscy, którzy to przeczytają, wiedzą, co mogą robić, żeby znaleźć kompanów do grania i jak mogą propagować to nasze hobby, które jest naprawdę fajne, ale pamiętajcie, że to nie jest jedyne doskonałe hobby. To nie jest objawienie ludzkości. Każda osoba, która czymś się interesuje, to dla niej to jej zainteresowanie jest tym najlepszym.
ale to nie przeszkadza, że mieć kilku zainteresowań albo że czasami odskoczyć sobie na coś innego. Tak jak zapalony biegacz może czasami siąść do planszówki, tak planszówkowicz może czasami sobie pobiegać, czyż nie? No właśnie. Dzięki wielkie, że ze mną byliście. Do zobaczenia w następnym materiale. A jeśli chodzi o wciąganie nowych osób, to wyczekujcie, już niedługo na kanał trafi moja topka gier na początek. Jakie propozycje moim zdaniem powinny się spodobać osobom, które jeszcze w nic nie grały. Oczywiście pamiętajcie, żeby tematycznie odpowiednio je dobrać do osób, którym chcecie je przedstawić. Dobra, jeszcze raz dzięki i do zobaczenia. Co? Planszówki? Zwariowałeś? Nie mam czasu na zabawy jakieś dla dzieci, robię poważne rzeczy. Teraz będę trenował pod lodowatą wodą, bo zimą będę wychodził nagiewam w samych majtkach. To jest zajęcie dla dorosłych, a nie jakieś planszóweczki.